Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Dzisiaj będzie mini komputer, który co prawda już pojawił się na tym kanale. Był jego, można by powiedzieć, taki unboxing. Były też jego jakieś tam pierwsze testy, a dzisiaj będzie, można powiedzieć, jego kontynuacja, bo będzie to film o komputerze od 190 przez 230-240 aż do 250 zł, ponieważ w tym filmie będziemy testowali sobie, no można powiedzieć, 4 karty graficzne, w tym właśnie mini komputerze. Gdzieś tutaj w karcie przypnę wam ten poprzedni film o tym komputerze, a teraz może już nie przedłużajmy, przejdźmy do specyfikacji i mamy tutaj procesor Intel Core i3 4130, mamy tutaj dwa rdzenie, 4 wątki, jest to procesor na LGA 1150, procesor ten ma taktowanie 3,4 GHz i ma też 3 MB pamięci cache. Przejdźmy do płyty głównej, jest tu płyta w standardzie ITX, czyli jest to naprawdę dość mała, no najmniejsza płyta, jaką możemy sobie zamontować w komputerze, jest to Asus H81 Plus. Oczywiście na socket LGA 1150. Ta płyta może nie ma jakichś dużych możliwości rozbudowy, mamy tutaj tylko jeden slot PCI Express, tak więc jak włożymy sobie kartę graficzną, no to już tutaj za dużo portów nie mamy, tak naprawdę żadnego. Mamy 4 złącza SATA, z czego 2 są w standardzie 3, SATA 3 i mamy tu też 2 sloty na pamięć RAM. Łącznie możemy mieć 16 GB pamięci DDR3. I jeśli już mowa o pamięci, przejdźmy do pamięci. W tym komputerze są dwie kości, każda ma 4 GB, więc mamy łącznie 8 GB. Są to pamięci Kingstona o częstotliwości 1600 MHz. Przejdźmy teraz do obudowy i do zasilacza. Obudowa jest to Chieftec, no może całego tego modelu nie będę mówił, ale jest to obudowa Chiefteca, zasilacz też jest Chiefteca. Z tego co sprawdzałem, z tego co patrzyłem, było to sprzedawane w zestawie. Jest to oczywiście obudowa na płyty właśnie ITX-owe, mini ITX-owe. Mamy tu jeden slot rozszerzeń, mowa tutaj właśnie o tym porcie PCI Express. Jest to właśnie jednoslotowy, więc tu nasz będzie to ograniczało do kart graficznych jednoslotowych. Drugim ograniczeniem będzie dość słaby zasilacz, bo on ma zaledwie 250 W, ale patrząc na jego specyfikację, wydaje się mi, że on wytrzyma ciut więcej. Jeżeli by taki zasilacz, powiedzmy, przez kilka minut pobierał 260-270 W, to mu się nic nie stanie. Mamy też na tym zasilaczu napis, że to jest niby zasilacz 80+, ale raczej to 80+ nie jest to oficjalne 80+, no bo logo jest jednak nieco inne. Nie wiem, czy wspominałem, jest to mniejszy zasilacz, nie jest to taki typowy zasilacz ATX-owy, jest to zasilacz SFX. Co jeszcze do samej obudowy, możemy w niej zamontować jeden dysk 3,5 calowy i potem, jak się okazało, sprawdziłem to też, na dole mamy też mocowanie do dysku 2,5 calowego. Możemy też w tej obudowie zamontować napęd. Ma ona też miejsce na 3 wentylatory, więc możliwości rozbudowy są całkiem niezłe. Tutaj jeśli o zasilacze chodzi, są mocniejsze zasilacze SFX. Niestety z ich mocą rośnie też ich cena. Powoli to przestaje być opłacalne, dlatego też w tym filmie używam tego zasilacza 250W. Jeszcze go nie zmieniałem, ale co już muszę wam powiedzieć, te 250 W nie było w ogóle problemem, ani razu nic się z tym komputerem nie działo, nigdy się nie wyłączył, wszystko działało tak jak powinno. Gdy kupowałem ten komputer, tak jeszcze wspomnę, że ta specyfikacja była całkiem niezła jak na ten budżet na 150 zł. Teraz już jest może trochę gorzej, ale wydaje mi się, że to ciągle dobra specyfikacja jak za 150 zł. Przejdźmy tutaj do dysku. Tutaj nie ma nic specjalnego. Stwierdziłem, że mógłbym tutaj do tego komputera włożyć jakiś najtańszy dysk HDD za tam 5-10 zł i uznać, że to jest ok, ale stwierdziłem, że to już trochę nie te czasy, więc tutaj wsadziłem dysk SSD Samsunga. Był on już w kilku filmach, tutaj o tych laptopach, między innymi. Nie ma on zbyt dużej pojemności, bo ma zaledwie 128 GB, ale dzięki temu kiedyś udało mi się go kupić za 40 zł, co wtedy było znów niezłą ceną, a teraz już chyba jest średnią ceną, skoro już tam za mniej niż 100 zł można kupić nowe 256 GB, więc faktycznie można byłoby zmniejszyć koszt tego zestawu, kupując tutaj jakiś 250, 320 czy nawet 500 GB dysk HDD, no ale wydaje mi się, że w 2023 roku no to już fajnie by było, żeby tutaj podstawowym dyskiem był dysk SSD. Z tym dyskiem SSD naprawdę komputer działa szybko, aż zadziwiająco szybko, bo się zdecydowanie szybciej włącza, czy to od mojego laptopa, który ma i7 czwartej generacji co prawda, ale tutaj mamy i trójkę czwartej generacji. Szybciej też mi się wydaje, że włącza się od mojego komputera na tej platformie X79. Tam też jest i7 teoretycznie czwartej generacji, a z tych można powiedzieć 3 komputerów to właśnie ten mini komputer włącza się
się najszybciej. Szczerze mówiąc nie wiem, czego to jest kwestia, być może tego, że jest najlepiej zoptymalizowany, ale dosłownie ten system to się włącza chyba w 8 sekund. Naprawdę ten komputer jest szybki z tym dyskiem SSD. I teraz przechodzimy, można powiedzieć, do najważniejszego podzespołu tego komputera. Przechodzimy do kart graficznych, z których będziemy korzystać w tym zestawie. Chciałem tutaj użyć jednej konkretnej karty graficznej i z nią zrobić testy, ale niestety nie udało mi się jej kupić w wyznaczonym przeze mnie budżecie. Polowałem początkowo na kartę GT 1030, ale po prostu jako, że mi się jej nie udało kupić w budżecie, którym chciałem ją kupić, stwierdziłem, że wezmę wszystkie karty, jakie tam mam, niskoprofilowe, chociaż to nie jest wymagane, ale chodziło mi o to, żeby pobierały mało prądu i się zmieściły w tej obudowie. I gdzieś tam po prostu w moich szufladach znalazłem 3 takie karty, które były już gdzieś tam widoczne w moich filmach. Tak więc pierwszą z nich jest nasza zintegrowana karta graficzna. Jest to Intel HD Graphics 4400. Ja już ją testowałem w tym poprzednim filmie, ale stwierdziłem, że żeby to było jak najbardziej miarodajne, to przetestuję ponownie gry na tej karcie graficznej. Chyba od publikacji tamtego filmu minęło już z pół roku. Tak więc do niektórych gier mogły dojść jakieś aktualizacje, do samego systemu mogły dojść aktualizacje. Tak więc żeby to było porównywalne, przetestowałem te gry jeszcze raz. Ta karta graficzna może użyć do 2 GB pamięci DDR3, naszej pamięci tutaj naszej pamięci RAM. Karta ta już wspiera DirectX 12, właściwie to jest 11,1, no ale można powiedzieć, że wspiera już DirectX 12 i wbrew pozorom, jak się potem okaże w testach, nie jest ona taka najgorsza. Z tą zintegrowaną kartą graficzną Intela zestaw będzie kosztował 190 zł, bo sam komputer kosztował 150, do tego dysk za 40 mamy 190 zł. Przejdźmy do drugiej karty graficznej, Radeon HD 7470. Jest to już karta zdecydowanie leciwa, możliwe, że jest najstarszą kartą z tych wszystkich. Ma ona 1 GB pamięci GDDR3, więc już teoretycznie te pamięci powinny być ciut szybsze od tych pamięci Intela, bo to już są GDDR3. Jednak mamy tutaj też tylko 1 GB. Nie mamy też wsparcia dla DirectX 12, tylko maksymalnie 11. Oczywiście też nie mamy wsparcia dla takich technologii jak CUDA, bo to jest tylko zarezerwowane dla Nvidia, ale też nie mamy wsparcia dla na przykład Vulkana. Z tą kartą AMD znalazłem, że można je kupić mniej więcej za 40 zł, tak więc jeżeli sobie to dodamy, wyjdzie nam 230 zł. Przechodzimy do kolejnej karty, którą jest Nvidia Quadro K600. Teoretycznie nie jest to karta do grania, ale jak zobaczycie w testach w grach też radzi sobie nie najgorzej. Również mamy tu 1 GB pamięci, tym razem DDR3. Mam tutaj też wsparcie dla technologii CUDA, czy też dla Vulkana. I z tą kartą graficzną znalazłem, że taka karta graficzna kosztuje mniej więcej 50 zł, więc z tą kartą graficzną nasz zestaw będzie kosztował około 240 zł. I przechodzimy do ostatniej karty graficznej, którą jest AMD Radeon R5 240. Tak samo jak poprzednie karty ma ona 1 GB pamięci. Tutaj już mamy pamięć GDDR3, mamy już wsparcie dla DirectX 12. Co jeszcze w tej karcie graficznej może być? Jej lekkim ograniczeniem jest to, że ta karta wspiera tylko PCI Express razy 8, co mogłoby ją teoretycznie ograniczać, ale wydaje mi się, że przy tej wydajności w takim zestawie nie będzie to jakimś dużym problemem, przynajmniej nie powinno być to jakimś dużym problemem. I z tą kartą graficzną nasz zestaw kosztowałby 250 zł. Tak więc stąd mamy te ceny. Z Intelem, ze zintegrowaną kartą graficzną ten komputer kosztowałby 190 zł, z Radeonem HD 7470 230 zł, z Nvidia Quadro K600 240 zł i z tym Radeonem R5 240 kosztowałby 250 zł. Przejdźmy już do pierwszych testów. Może na chwilkę opowiem, jak komputer zachowuje się w takim codziennym, zwykłym użytkowaniu. I tutaj kompletnie nie mam mu nic do zarzucenia. Komputer działa szybko, responsywnie, z tym dyskiem SSD naprawdę działa dobrze. Nie ma problemów z przeglądaniem sieci. Wszystko działa szybko, wszystko działa dobrze. Nic tutaj się nie zawiesza. Jeżeli korzystacie z jakichś programów biurowych, to w takim komputerze, i to nie ma zależności chyba jaka karta graficzna była włożona, to po prostu działało dobrze. I jeszcze ta 4. generacja Intela działa naprawdę nieźle. Myślę, że to głównie zasługa tego, że mamy tutaj właśnie ten dysk SSD i że ten procesor ma 4 wątki. Pewnie na takim dwurdzeniowym, dwuwątkowym jakimś Pentiumie ten komputer aż tak dobrze by nie działał, a tak naprawdę nie mam mu nic do zarzucenia w takim codziennym użytkowaniu.
podsumowaniu, ale już przejdźmy do takich, można by powiedzieć, najistotniejszych kwestii w tym filmie, czyli do testów. Najpierw zacznijmy od benchmarków i pierwszym testem będzie Cinebench 15. Tutaj w teście procesora osiągnęliśmy 333 punkty. Sprawdzałem, jak te testy procesora wypadają na różnych kartach graficznych, ale te różnice między kartami graficznymi są, można powiedzieć, w granicach błędu pomiarowego. One są jakieś tam minimalne, natomiast w teście karty graficznej najsłabiej wypadła tutaj karta HD 7470, gdzie mieliśmy 17 fps, a co ciekawe najlepiej wypadła karta Nvidia, czyli Quadro K600 z 35 fps. Tutaj już może nam to nieco mówić o wydajności tego Radeona HD, że ona zbyt dobra nie jest i to już wam zdradzę, trochę nie było sensu testować tej karty, ale idźmy dalej. Cinebench 20, tutaj osiągnęliśmy 801 punktów, Cinebench 23, w teście multi osiągnęliśmy 2050 punktów, a w teście single osiągnęliśmy 835 punktów. Kolejny benchmark, można powiedzieć, że graficzny, jest to Valley Benchmark. Tutaj znów najsłabiej wypadł Radeon HD 7470, mieliśmy 382 punkty i 9,1 fps, natomiast najlepiej znów wypadła Nvidia K600 z 671 punktów, 16 fps. Ten Radeon R5 240 nie był dużo gorszy, bo miał 626 punktów i 15 fps, natomiast zintegrowany Intel był właśnie gdzieś pomiędzy tym pierwszym Radeonem a tym drugim Radeonem. Przechodzimy do kolejnego benchmarka, już ostatniego, Superposition Benchmark i tutaj po raz kolejny najgorszy Radeon HD 7470, potem zintegrowany Intel HD 4400, następnie Radeon R5 240 i na końcu Nvidia Quadro K600. W benchmarkach tutaj zdecydowanie widać, że wygrywa Nvidia, ale przejdźmy do gier, tam już będzie nieco inaczej. Dodam, że gry testowałem zazwyczaj na najniższych ustawieniach graficznych. Testowałem je w dwóch rozdzielczościach, w 720p oraz w 1080p. Pierwszą grą był Crysis i tutaj w 720p, jeśli chodzi o średnie, najlepiej wypadła Nvidia K600, niedaleko za nią był właśnie Radeon R5 240 i tak jak już mówiłem przy benchmarkach, testowanie Radeona HD 7470 trochę nie miało sensu, bo nawet zintegrowany Intel go wyprzedza. A jeżeli już mowa o zintegrowanym Intelu, to właśnie na tej karcie graficznej mieliśmy najlepsze wartości 0,1% low. Przechodzimy do Full HD, tutaj znów średnio najlepiej wypada Quadro z 46, prawie 47 fps, natomiast już najlepsze wartości 0,1% low były w karcie AMD w R5 240. Kolejna gra Just Cause 2, tutaj w 720p już jest nieco inaczej, średnio najlepiej wypada właśnie Radeon R5 240, za to najlepsze wartości 0,1% low miała karta Nvidia. W 1080p tutaj zarówno i w średnich i w wartościach 0,1% low wygrywa karta Nvidia i chyba nie muszę wspominać, że Radeon HD 7470 wypada najgorzej. Nawet nie wiem, czy mówić, że wypada najgorzej, bo on w zdecydowanej większości testów będzie tak wypadał. Co do samej gry, to jest w zupełności grywalna, tak samo jak ten Crysis, bo chyba o tym nie wspomniałem. Te gry były jak najbardziej grywalne, na tym sprzęcie można jak najbardziej w te gry pograć. W 720p nawet na zintegrowanej karcie graficznej. Idziemy dalej do Wiedźmina 2. W 720p już wygrywa tutaj nam R5 240, zarówno w średnich, jak i w wartościach 0,1% low. Natomiast w 1080p ciągle najlepsza jest R5 240, natomiast najlepsze wartości 0,1% low ma już karta zintegrowana Intela. No i niestety tutaj w Wiedźminie czuć, że ten sprzęt jest jeszcze trochę za słaby, żeby płynnie pograć w tą grę. Jeszcze tutaj troszkę brakowało nam do tego. Kolejną grą jest Deus Ex Bunt Ludzkości, czy też Human Revolution. Gra nawet w Full HD była grywalna na tym komputerze, tutaj nie było żadnych problemów. I tutaj zarówno w 720p, zarówno w średnich, jak i w 0,1% low, jak i w 1080p, zarówno w średnich, jak i w 0,1% low, wygrywa Nvidia. Na niej mamy najlepsze FPS-y. W 720p w zupełności można grać na takiej konfiguracji. 1080p z tymi 45 FPS-ami może idealnie nie jest, ale też jakoś pograć można. Wcale nie tak daleko za nią jest ten Radeon. I tutaj o pierwsze miejsce właśnie zazwyczaj będzie się bił Radeon 240 z naszą kartą Nvidia. Idziemy dalej do Dead Island. Tu też było czuć, że na większości testów, no to ta gra nie była zbyt przyjemna, mieliśmy zbyt mało FPS-ów. W 720p wygrała karta AMD 240, R5 240 i jakoś już w to można było grać, chociaż 26 FPS-ów średnio to ciągle za mało. Trochę tam jeszcze brakowało do płynnej rozgrywki. W 1080p oczywiście było jeszcze
jeszcze gorzej. Można było powiedzieć, że jest remis, bo średnio zarówno Nvidia, jak i AMD osiągnęła 14,5 fps, natomiast w wartościach 0,1% low w Nvidii mamy 10,5, w Radeonie mamy 10,3, więc to są na tyle zbliżone, że to może po prostu być błąd pomiarowy. Można powiedzieć, że w 1080p był remis. Jedziemy dalej do drivera San Francisco. Tutaj chyba nawet na tym Radeonie HD 7470 można było pograć. Ta gra jest jak najbardziej grywalna, chyba na każdej konfiguracji tego komputera, nawet w Full HD na Radeonie HD 7470 jak najbardziej ta gra była grywalna. W 720p w średnich tutaj wygrywa nam R5 240, natomiast już w 0,1% low, jak i w 1080p w średnich i w 0,1% low wygrywa nam tutaj Nvidia. Oto pierwsze miejsce najbardziej się bije Nvidia z naszą kartą AMD. Przechodzimy teraz do CSGO. Tutaj się trochę pozmieniało. Najlepiej wypada R5 240, ale co ciekawe najgorzej nie wypada ten drugi Radeon 7470, a najgorzej w średnich wypadła karta Nvidia Quadro. Co ciekawe też najlepsze wartości 0,1% low też były na tym Radeonie HD 7470, natomiast najgorsze wartości tutaj 0,1% low były na naszej zintegrowanej karcie graficznej, która aż taka zła nie była, bo w średnich miała drugie miejsce. Natomiast w 1080p tutaj zdecydowanie wygrywa już nam Radeon R5 240. Tutaj Nvidia akurat w tym teście była daleko za tym Radeonem. A co do samej gry, no jakoś super się w to nie grało, bo tutaj w żadnych ustawieniach nie było jakichś wybitnych wartości 0,1% low. Tutaj we wszystkich testach tak naprawdę troszkę tak gra przycinała. Jakoś idealnie nie było. Chwilkę pograłem sobie, jakoś to straszne nie było, no ale to też jakoś super przyjemne nie było, więc do CSGO to chyba jeszcze trochę za słaby sprzęt. Przechodzimy do ETS2, Eurotruck Simulator 2 i tutaj znów na pierwsze miejsce wchodzi Nvidia K600, bo zarówno w 720p, jak i w 1080p to ona osiąga najlepsze wyniki, a o miano najgorszego bije się tutaj nasza zintegrowana karta graficzna z Radeonem HD 7470. Gra generalnie działa różnie. Na K600 jak i na R5 240 już w tą grę można pograć w 720p. Nie jest to idealnie, bo te wartości 0,1% low na Radeonie idealne nie są, tam trochę brakuje. Natomiast na K600 już w zupełności można płynnie pograć. Wydaje mi się, że jeszcze jakby zablokować FPS-y na 30 i może zmniejszyć skalowanie, bo tam skalowanie było ustawione, akurat stwierdziłem, że ustawię na 100%. Gdybyśmy zmniejszyli to skalowanie na 75%, może by ta gra jeszcze lepiej działała. No ale na niektórych konfiguracjach właśnie z K600 w tą grę w 720p można było pograć. Idziemy dalej do Far Cry'a 3. Tutaj bardzo szybko można było powiedzieć, że średnio zarówno w 720p jak i w 1080p wygrywa nasz Radeon R5 240, natomiast najlepsze wartości 0,1% low były na Nvidii i patrząc na te wyniki, no to lepiej wydaje mi się, że się grało na Nvidii, bo jednak te wartości 0,1% low były zdecydowanie lepsze, zwłaszcza w 720p, natomiast te średnie nie były dużo większe na AMD, więc ostatecznie chyba lepiej się grało właśnie na tej karcie Nvidii. Ogólnie na niektórych konfiguracjach, na niektórych ustawieniach jakoś dało się w tą grę pograć, natomiast na najsłabszej naszej karcie, no to tutaj nad 720p byłoby trudno grać, bo te wartości po prostu były zbyt niskie, więc na Nvidii i na R5 240 jakoś w to pograć można, zwłaszcza w 720p, no natomiast na Integrze i na HD 7470 te karty są trochę za słabe, aby coś zdziałać w tej grze. Idźmy dalej do Tomb Raidera, tego z 2013 roku i tutaj znów wszystkie wartości, zarówno średnie, 0,1% low i w 1080p i w 720p najlepiej wypadły na Nvidii. Co prawda tutaj trzeba zaznaczyć, że wcale nie tak daleko za nią była R5 240. Tutaj czasami te różnice są w granicy błędu pomiarowego, ale jednak te wartości były najlepsze na Nvidii, ale znów wcale ta karta AMD nie była daleko za Nvidią. Idziemy do Simsów 4. Jak już wspominałem, ja te gry testowałem na najniższych ustawieniach graficznych i wydaje mi się, że patrząc na te FPS-y, to ta karta graficzna ma gdzieś ograniczenie w okolicach 160 FPS-ów i chyba silnik graficzny po prostu nie potrafi wygenerować większej ilości klatek, bo tutaj zarówno na zintegrowanej karcie graficznej, jak i na Nvidii, jak i na Radeonie R5 240 te średnie FPS-y w 720p były w okolicach
okolicy 160 fps. Co ciekawe, z jakiegoś powodu najlepsze wartości 0,1% low były na HD 7470 i to zdecydowanie lepsze niż na pozostałych kartach graficznych. Natomiast w 1080p tutaj już widać zdecydowaną przewagę w średnich Radeona R5 240. Natomiast ponownie najlepsze wartości 0,1% low były na HD 7470. Wydaje mi się, że może blokując te FPS na przykład na 60, w tych testach te wartości 0,1% low wypadłyby lepiej. Idziemy dalej, powoli zaczynamy wchodzić w te gry już zdecydowanie bardziej wymagające. Pierwszą z nich jest Dying Light. Ja tutaj można było powiedzieć, że jestem zdziwiony, że w ogóle na niektórych kartach graficznych to się uruchomiło. I tak wyniki mnie nawet można powiedzieć trochę zaskoczyły. Na Radeonie mamy najlepsze wartości średnie w 720p, 24 fps. Wiadomo, że to jest jeszcze za mało, żeby płynnie pograć w tą grę, ale i tak mnie zdziwiło, że mamy aż tyle. Najlepsze wartości 0,1% low są za to w Nvidia, natomiast w 1080p tutaj wygrywa zarówno w średnich, jak i 0,1% low Nvidia. Przechodzimy do kolejnej gry, Cities Skyline. Tutaj też w większości konfiguracji, na większości ustawień nie dało się pograć, ale najlepiej to chyba działało na R5 240 w 720p i jeszcze jakoś od biedy można było pograć. Natomiast w 1080p tutaj na żadnej karcie graficznej nie było to zbytnio grywalne, ale najlepsze wartości mieliśmy na R5 240. Przechodzimy do GTA 5. Tutaj też w 720p, zarówno na Nvidia, jak i na AMD można było jakoś pograć. Nie było to co prawda przyjemne, ale jakoś się dało. Tutaj najlepszą kartą okazała się R5 240, natomiast w 1080p te FPS-y były zbyt małe, żeby można było płynnie pograć, żeby było jakoś to przyjemne, ale średnio wypada najlepiej Nvidia, a w wartościach 0,1% low wypada lepiej Radeon R5 240. Idźmy dalej do kolejnej gry, kolejnego tytułu, w którym też się dziwiłem, że w ogóle ta gra się uruchomiła. Jest to Wiedźmin 3. Oczywiście, jak można było się spodziewać, ten komputer jest za słaby do tego, żeby uciągnąć tą grę. Tutaj muszę jeszcze wspomnieć, że początkowo zainstalowałem najnowszą wersję Wiedźmina 3, czyli to chyba 4.1 czy 4.0 jakiś tak. Z tą nową aktualizacją, ona poprawia chyba grafikę w grze, ale z tą nową aktualizacją ten Wiedźmin po prostu się nie uruchamia. Wyskakuje komunikat, że Wiedźmin 3 przestał działać czy coś takiego i musiałem tam w opcjach po prostu wybrać wersję Classic, to jest chyba wersja 3.3 czy coś takiego, czyli tą starszą wersję i ta starsza wersja już nam działała. Tak więc tą wersję, którą ja tu testowałem, jest to ta starsza wersja, bez tej aktualizacji poprawiającej grafikę. Oczywiście wszystko na najniższych. W 720p tutaj mamy średnio najlepiej wypada Radeon R5 240, natomiast najlepsze wartości 0,1% low były na Nvidia. 1080p tutaj najlepiej wypada R5 240, ale w zasadzie to nie ma żadnego znaczenia, bo te wszystkie FPS-y są zbyt małe, żeby można było w to płynnie pograć. To bardziej przypomina, można powiedzieć, pokaz slajdów niż granie w grę. Kolejną grą jest Just Cause 3. Tutaj średnio najlepiej wypada Radeon R5 240, a co ciekawe najlepsze wartości 0,1% low miała zintegrowana karta HD 4400, ale niedaleko za nią była też Nvidia i w zasadzie to można było powiedzieć, że to była granica błędu pomiarowego. Natomiast w 1080p tutaj już zdecydowanie najlepiej wypadł R5 240, czyli nasz Radeon. Od biedy w 720p na Radeonie można jakoś pograć, ale te wartości 0,1% low są ciągle za niskie, więc naprawdę chwilkę pograć można, ale zdecydowanie chwilkę, bo jeszcze to jest za słaba konfiguracja, aby płynnie pograć w tą grę. Idźmy dalej do Deus Exa Rozłamu Ludzkości, czy też Mankind Divide i tutaj można było powiedzieć, że niemałe zaskoczenie, bo co prawda w średnio najlepiej mieliśmy na R5 240, ale już wartości 0,1% low były najlepsze na Integrze HD 4400. Tutaj też muszę zaznaczyć, że karta HD 7470 nie była testowana w tej grze. Wydaje mi się, że Deus Ex Mankind Divide może wymagać już DirectX 12, tak mi się coś kojarzy, ale po prostu ta gra na tym Radeonie, starszym Radeonie można powiedzieć, się po prostu nie uruchomiła. W 1080p natomiast wypada najlepiej zarówno w średnich, jak i w 0,1% low znów nasz zintegrowany Intel, a co ciekawe najgorzej wypadła karta Nvidia. W tej grze po prostu wszystko może jest do góry nogami, wszystkie te wartości można powiedzieć, że się obróciły. Idźmy dalej do Watch Dogs 2. To jest kolejna gra, którą testujemy w zasadzie tylko dla wyników, bo trudno było powiedzieć, że na tych wartościach da się grać. Najlepiej tutaj wypada R5 240 w 720p, a w 1080p najlepiej wypada R5 240
240, natomiast w 0,1% low już najlepsze wartości ma Nvidia. Kolejna gra Far Cry 5. Tutaj można byłoby jakoś powiedzieć, że w 720p na Radeonie jakoś można pograć i on tutaj zdecydowanie ma najlepsze FPS-y, no ale to też nie jest zbyt płynna rozgrywka. Znów muszę tutaj dodać, że nasza najsłabsza karta HD 7470 nie była w stanie uruchomić tej gry. Najgorzej wypada zarówno w 720p, jak i w 1080p karta Intela, a najlepiej znów zarówno w 720p, jak i w 1080p wypada AMD R5 240. Przechodzimy już do chyba ostatniej gry, czyli Car Mechanic Simulator. Znów kolejna gra, którą testujemy w zasadzie dla wyników, bo jest zbyt mało płynna, aby w nią pograć. Kolejna gra, w której HD 7470 powiedziało po prostu nie. Może to być też spowodowane tym, że po prostu mamy w niej dość stare sterowniki, chyba z 2015 roku, więc to już naprawdę są leciwe sterowniki w tej grze. Zarówno w 720p, jak i w 1080p wypada najlepiej R5 240. I tak jak wspominałem na początku, no trudno tutaj szukać karty graficznej czy ustawień, na której ta gra była wystarczająco płynna do grania w nią. Dobrze, przejdźmy sobie do podsumowania. Podliczyłem sobie, które karty graficzne miały najlepsze wyniki, ile razy dana karta graficzna zajęła pierwsze miejsce w jakimś teście, ile razy też zajęła ostatnie miejsce. I zacznijmy może od tego, która karta okazała się najlepsza. Z tego co policzyłem, najlepiej wypadła w średnich karta Radeon R5 240 i to jest zdecydowana przewaga względem Nvidia. Natomiast jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, no to tutaj już można powiedzieć, że było w miarę równo, bo delikatnie co prawda lepiej wypadało K600, ale R5 za nim no dużo dalej nie stała. Natomiast jeżeli chodzi o to, ile razy dana karta wypadła najgorzej, no tutaj zdecydowanym liderem jest HD 7470, bo w zdecydowanej większości gier to właśnie ta karta wypadała najgorzej. I można było powiedzieć, że właśnie Radeon HD 7470 no to było jednak nieporozumienie, nie było sensu tej karty testować, bo była ona nawet gorsza od naszej zintegrowanej karty graficznej Intela. Co do karty Intela, działa zaskakująco dobrze. Wydaje mi się, że jej atutem może być to, że może użyć do 2 GB pamięci, gdzie pozostałe karty były ograniczone do 1 GB pamięci, więc to mogło być jej atutem. Natomiast co do dwóch pozostałych kart, Nvidia K600, Quadro K600 walczy z R5 240. Czasem jest to walka naprawdę były blisko siebie, te dwie karty, jednak ta druga, czyli nasz Radeon R5 240 generalnie wypadł lepiej w tych testach. Co jeszcze dodam, można powiedzieć jako taką ciekawostkę, gdy robiłem komputer za 150 zł kilka miesięcy temu i za 200 zł, to Nvidia była zdecydowanie kartą droższą od Radeona, a teraz jest na odwrót, bo to karta Nvidia jest nieco tańsza. Wtedy, jeżeli mnie pamięć nie myli, Radeon R5 240 kosztował około 50 zł, karta Nvidia kosztowała około 100 zł, a teraz właśnie Radeon kosztuje około chyba 60, a Nvidia około 50 zł, więc to można powiedzieć się zamieniło i się trochę wyrównało patrząc na jej wydajność, bo kiedyś Nvidia, patrząc na te wyniki, była droższa, a mniej wydajna. Ogólnie podsumowując te testy całego komputera, jeżeli ktoś patrzy na mój kanał, kiedy ostatnio był wrzucony film, to zdecydowanie te testy zajęły mi chwilę, chyba ponad miesiąc, chyba po prostu za dużo tych testów zrobiłem, za dużo gier wybrałem, za dużo tych kart wziąłem do testu, no ale to nieważne. Mam nadzieję, że teraz po tym teście te filmy będą bardziej cyklicznie wychodzić. Chciałbym, żeby chociaż raz na tydzień ten film wychodził. Jeszcze wróćmy do tego komputera. Generalnie komputer jest fajny, podoba mi się, że zajmuje naprawdę niewiele miejsca. Jego wydajność też jest całkiem niezła, z tą R5 240 w coś tam pograć już można i z tą R5 kosztuje 250 zł, więc to nie jest jakoś dużo pieniędzy. Tak jak wspominałem, początkowo chciałem tą i3 sparować z GT 1030 i trochę po tych testach nie wiem, czy to miałoby sens. Patrząc czasem w niektórych grach na użycie zarówno naszej karty graficznej, jak i procesora, ta i3 z tymi mocniejszymi kartami, czyli z Nvidią i z Radeonem, ona potrafiła mieć naprawdę już dość duże obciążenie, więc jakiejś dużo mocniejszej karty graficznej z tą i3 bym już nie łączył. A patrząc na to, że te najtańsze i5 kosztują już od 50 zł, czasem może nawet mniej, to chyba już bym myślał, żeby tutaj włożyć jakąś i5 i może wtedy już właśnie przetestować tą GT 1030. Chciałem ją kupić tak do 150 zł, tak myślałem o 150 zł, nie mogłem jej w tej cenie znaleźć i właściwie nie wiem, czy jest sens kupować GT 1030 za taką kwotę, ale chciałbym ciągle używać tego naszego zasilacza 250 W
kWh. Mamy też ograniczone miejsce, więc tak naprawdę nie ma chyba innej karty, która by tutaj jednocześnie była tania, zmieściła się i nie pobierała dużo prądu. Tak więc być może w przyszłości jeszcze ten mini komputer wróci na kanał. Myślę, że wróci, jeżeli kupię jakąś ciekawą kartę graficzną. To będzie jakiś tam inny budżet, nie wiem, do 300 do 350 zł z tym zestawem. Wydaje mi się też, że to jest mini komputer i że mamy pewne ograniczenia, powoduje to, że za te same pieniądze, gdybyśmy budowali normalny komputer, złożylibyśmy coś wydajniejszego, bo moglibyśmy coś tu włożyć bardziej prądożernego, dwuslotowego, może coś starszego, ale co generalnie działałoby lepiej. Natomiast tutaj wielkość tego komputera nas będzie ograniczać. Nie zawsze może być to konkurencyjna oferta takiego, można powiedzieć, zwykłego peceta, ale sam fakt tej wielkości tego komputera mi się podoba, bo on naprawdę, patrząc, porównując na przykład do mojego komputera na tej platformie X79, to naprawdę zajmuje mało miejsca, też specjalnie jakoś nie hałasuje i wydaje mi się, że to był po prostu dobry zakup. Co do jeszcze do jednej kwestii, ktoś może pomyśleć, że te 8 GB RAMu przy tej konfiguracji to mogło być za mało i ja się nad tym trochę zastanawiałem. Testując ten komputer właśnie z zintegrowaną kartą graficzną, tej pamięci faktycznie mogło być za mało, bo jednak ta karta zintegrowana też korzysta z naszej pamięci RAM i wtedy tej pamięci RAM mogło brakować. Jednak gdy patrzyłem podczas testów z dedykowanymi kartami graficznymi, no to tam chyba nie przypominam sobie, żeby w którejś grze jakoś szczególnie ta pamięć jakoś była mocno używana. W sensie w większości gier to było do 7 GB i chyba powyżej 7 GB to nie przekroczyło. Gdyby było tam użycie powiedzmy 7,5 GB, tam 7,6, mogłoby to sugerować już mi powoli, że tej pamięci po prostu brakuje. A tak jak niektóre gry powiedzmy używały 5 GB czy 6 GB, to wydaje mi się, że to zwiększenie pamięci do 16 GB nie miałoby sensu. Początkowo myślałem, żeby zrobić jeszcze test tego komputera z tymi kartami graficznymi z 16 GB pamięci RAM, ale patrząc właśnie jak to wyglądało w tych testach, wydaje mi się, że te różnice byłyby stosunkowo niewielkie i te gry, które działają słabo, i tak by ciągle działały słabo, nawet jeżeli by tam wzrosło to o 1 czy o 2 FPS-y. Ale dobrze, dobijajmy już do brzegu, już kończmy ten film. Ogólnie komputer ok, fajny, nie mam mu nic do zarzucenia. Pewnie coś jeszcze z tym komputerem się pojawi na tym kanale. Jeżeli macie jakieś propozycje, jakieś pytania odnośnie tego komputera, możecie je zadawać w komentarzach. Ja już się z wami powoli żegnam. To było na tyle. Na razie, cześć.